Witam w pierwszym z cyklu filmów prezentujących SAP Business One Web Client, czyli wersję przeglądarkową systemu SAP Business One. W tym wideo pokażę, jak poruszać się po stronie głównej i jak spersonalizować swój pulpit, aby zoptymalizować korzystanie z klienta webowego. Po zalogowaniu pojawia się strona główna prezentująca zagregowane na jednym ekranie najbardziej aktualne informacje. Kafelki pogrupowane są w predefiniowane grupy, do których mogę przechodzić scrollując stronę lub klikając odpowiednią zakładkę u góry strony. Klikając odpowiedni kafel uruchamiam poszczególne dokumenty, analizy lub zadania. Moją uwagę zwraca kafelek zleceń sprzedaży. Podobnie jak w innych kafelkach związanych z dokumentami, widzę liczbę otwartych zleceń. Widzę też informację, kiedy kafel był odświeżany. Klikam ikonę Odśwież, aby wyświetlić najbardziej zaktualizowaną liczbę. Mogę też użyć klawisza F5, żeby odświeżyć wszystkie kafle jednocześnie. Klikając kafelek zleceń sprzedaży, otworzę listę zamówień klientów do realizacji. Z tego miejsca mogę otworzyć każde zlecenie i sprawdzić szczegóły. Żeby cofnąć się o jeden krok, klikam przycisk Wróć lub z dowolnego ekranu mogę wybrać przycisk Strona główna, żeby do niej wrócić. W ciągu dnia mogę dodawać nowych kontrahentów, indeksy towarowe, działania czy dokumenty. Mogę zainicjować te zadania z ekranu w widoku list odpowiednich dokumentów. Na przykład na liście zleceń sprzedaży klikam Utwórz. Mogę też użyć kafelków tworzenia odpowiednich dokumentów lub działań. Taki kafel otwiera dany dokument w trybie dodawania. Kafelki analityczne zapewniają mi dostęp do najbardziej potrzebnych analiz prezentowanych w różnych układach graficznych, np. w formie przeglądu. Lub wykresu. W zakładce Przydatne łącza mam zapisane pomocne linki, np. do podręcznika użytkownika. Uporządkowana strona główna, przedstawiająca dokładnie to, czego potrzebuję do wykonywania codziennych zadań, znacznie ułatwia pracę. Stronę główną mogę dostosować do własnych potrzeb, m.in. dzięki możliwości łatwego przeciągania i upuszczania kafelków. A co jeśli żądany kafelek nie pojawia się na stronie głównej? W takim przypadku klikam ikonę użytkownika, a następnie ikonę ołówka. Zwracam uwagę, że ta ikona jest dostępna tylko wtedy, gdy wyświetlana jest strona główna. W trybie edycji mogę utworzyć nową grupę, która zostanie dodana na górze strony. Mogę też ukryć lub usunąć grupę. Aby zmienić położenie grupy, przeciągam ją do wybranej lokalizacji. Najważniejsze dla mnie kafelki dodaję do mojej strony głównej. Klikam ikonę plusa na pustym kafelku, aby otworzyć wyszukiwarkę aplikacji i dodać więcej kafelków do mojej strony głównej. Zaznaczam ikonę pineski, żeby dodać kafel do strony głównej. Odznaczam pineskę, żeby go usunąć. Aby zapisać zmiany, wybieram przycisk Zamknij. Jeśli ktoś preferuje klasyczne menu zamiast kafelków, jest ono dostępne w podobnej formie jak menu główne z SAP Business One w wersji desktopowej. W tym przypadku struktura menu odzwierciedla domyślną kolejność kafelków na stronie głównej. Zwracam uwagę, że menu nie jest dynamiczne. Struktura jest stała. Pole wyszukiwania umożliwia znalezienie odpowiedniego wpisu w menu. Aby ukryć menu, klikam ponownie ikonkę menu. Przejdźmy teraz do centrum powiadomień. Tutaj przeglądam listę działań do wykonania, takich jak rozmowy telefoniczne, spotkania czy inne zadania.
Ustawiam powiadomienia, np. o kontakcie z klientem. Przeglądam powiadomienia związane z procesem zatwierdzania. Powiadomienia są pogrupowane według daty lub priorytetu. Działania o wysokim priorytecie są zaznaczone na czerwono, normalne na żółto, a te o niskim priorytecie na zielono. Mogę kliknąć powiadomienia, aby otworzyć daną aktywność. Działanie może być powiązane z dokumentem, np. z ofertą, tak jak w tym przykładzie. Mogę zobaczyć podgląd najważniejszych informacji z oferty lub wyświetlić ją w nowym oknie. Kliknięcie krzyżyka nie usuwa danego działania. Znika ono jedynie z listy powiadomień. Żeby sprawdzić ustawienia powiadomień, przejdę do obszaru użytkownika. Klikam ikonę ustawienia i zakładkę powiadomienia. Tutaj decyduję, czy wyświetlać działania z przypomnieniami, czy wyświetlać podgląd powiadomień na stronie głównej. Korzystając z okazji pokażę więcej ustawień. Mogę na przykład wybrać inny język. Przypomnę, że SAP Business One jest dostępny w 28 wersjach językowych. Mogę zmienić motyw na motyw o wysokim kontraście, aby zmniejszyć zmęczenie oczu. Zapisuję zmianę. Na koniec wspomnę, że w obszarze użytkownika mogę śledzić moje ostatnie i najczęściej używane funkcje. To było wideo wprowadzające do SAP Business One Web Client. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy z tej serii, w których pokażę więcej funkcji i możliwości.